Cześć, dzień dobry, mówi Dorota Frajtak z Kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie nowy projekt, w sumie prostej zawieszki, ale będzie gorąco. Zaczynam od tego, żeby tą zawieszkę zagruntować białym podkładem akrylowym, dlatego że pracuję z papierem ryżowym i chciałabym, żeby ten papier ryżowy utrzymał swoje kolory. To jest papier z kolekcji ITD z takimi przepięknymi ptaszkami, zdaje się, że to gile. W każdym razie one się aż proszą o to, żeby zrobić je wypukłe i za pomocą techniki 3D pogrubić im brzuszki, czyli tradycyjnie, jak w przypadku zwykle techniki 3D, będę używać lekkiej pasty modelarskiej. Rodzaj tej pasty jest naprawdę kompletnie dowolny, możesz użyć resztek dowolnej pasty czy masy, a tymczasem docinam papier ryżowy, tą resztę, która mi została po wycięciu ptaszków, do kształtu łezki. I teraz tak, lekko zwilżam papier, to mi troszeczkę pomaga, go uplastycznia, na to kładę klej, a na to kształtuję brzuszek, głowę i grzbiet ptaszka. Tak mi się sprawdziło, że to powinno być około 3 mm, bo jak się zrobi te ptaszki zbyt wypukłe, to mimo nacięć dookoła papieru, on się bardzo mocno podnosi i bardzo trudno go przykleić. Bardzo łatwo się to montuje przy pomocy folii, tak jak widać to była zwykła koszulka, także dowolna folia, na której umieścisz papier, pomoże Ci go później przenieść na ten docelowy przedmiot. No i jak widać, te dobre 3 mm w górę i ptaszki są gotowe. Teraz za pomocą tego samego kleju do decoupage, ja tutaj używam kleju 2 w 1 z Pent Artu, bardzo dokładnie przyklejam ten docięty wcześniej do kształtu łezki papier ryżowy. Najpierw klejem smaruję zawieszkę, potem palcami mocno wciskam ten papier tak, żeby on naprawdę przywarł bardzo dokładnie do zawieszki. Zaraz zobaczysz dlaczego. A następnie jeszcze tym samym klejem dociskam z góry, ale robię to z jednej strony stanowczo, ale też ostrożnie, żeby nie uszkodzić papieru. Ponieważ papier ryżowy był ponacinany, to są takie przerwy i ja te przerwy po prostu uzupełnię szablonem. I teraz najważniejsze. Opalam papier ryżowy dookoła. Tam miałam też w zanadrzu wodę. I teraz to jest najszybsza metoda pozbywania się nadmiaru papieru. On mi się trochę osmalił, dlatego że zmieniłam kąt, pod jakim trzymałam tą zawieszkę. Nie powinnam tego robić, ale mi to w niczym nie przeszkodzi, bo ja jeszcze będę używała saltwasha. Oczyszczam wszystko papierem ściernym i mam gotową, dokładnie przygotowaną górną część zawieszki. A teraz mieszam sobie 1 łyżeczkę farby i 1 łyżeczkę proszku saltwash, żeby ozdobić tył mojej zawieszki. Robię to tak dosyć strukturalnie po to, żeby później móc wybielić. Wszystko sklejam za pomocą pasty Heavy Body Gel. To może być też klejem na gorąco, klejem do drewna, wszystko jedno, to akurat miałam pod ręką. I teraz tym proszkiem saltwash po pierwsze maskuję sobie to moje przypalenie, które było niecelowe, po drugie tak jakby trochę szpachluję brzegi, bo tu mi się stworzyła taka super pasta. No i cieniuję sobie całość z przodu, tak żeby móc to później wybielić. Za pomocą białej farby kredowej i płaskiego pędzla Standarino zaczynam bielenie. Na płasko kładę pędzel i pocieram tył mojej zawieszki, przód, a następnie montuję medalion, połówkę medalionu za pomocą Heavy Body Gel. Wystarczy bardzo niewielka ilość, żeby ten żel chwycił pleksi i skleił razem z zawieszką. A dodatkowo, żeby troszeczkę ukryć brzegi tego mojego medalionu, stosuję pękającą jednoskładnikową pastę Stamperi w kolorze białym, która troszeczkę imituje śnieg. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Linki do produktów znajdziesz w opisie filmu. Koniecznie zostaw parę słów od siebie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!